No i jestem w Lesotho. Mój kraj numer 148 na 193 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jedyny samolot na lotnisku. Ciekawe, w ogóle wylądowaliśmy już prawie dotykał płyty i poderwał się znowu do góry. Nie wiem dlaczego. Dobra, teraz najważniejsze załatwić, żeby mnie wpuścili, bo nie mam wizy. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Najstarszy budynek w całym tu Lesotho. Właśnie pan mi opowiada fajnie. Kościół katolicki. No i tak, moi drodzy, jestem w kraju, który ma trochę zasad brytyjskich. No było to kolonizowane, ale Brytyjczycy podobno nie przyszli tutaj w złych zamiarach, nie podbili tego, tylko po prostu się dogadali. Przyjechali po prostu z misją nawrócenia kraju na chrześcijaństwo i w zdrowych po prostu warunkach to zrobili. I się pytałem taksówkarza, czy dalej panują tutaj jakieś takie angielskie zasady. On mówi, że tak, że jeździ się po lewej stronie, że mówi się po angielsku i je się English breakfast. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, to jest tak pyszne, kiełbaska normalnie jak w Polsce. Ale jaja, zjadłem śniadanie, przyjadę na recepcję, a nie mówią, a musisz iść do tego naszego drugiego hotelu, to jest z kasynem. Ja mówię, no ale on jest dużo droższy. Nie, nieważne, nie przejmuj się, dostaniesz w tej samej cenie, bo tutaj coś tam jest nie tak i muszę iść tam. A dla mnie dużo lepiej, bo tamten był droższy, o połowę droższy niż ten, ale tamten ma siłownię. Ma siłownię, kasyno w samym centrum. Dużo lepszy, ale nie chciałem do niego iść, bo był droższy po prostu. 200 zł droższy był. I mówię, dobra, idę do tego. No i w tej samej cenie mnie przenoszą tam. Idealnie. Szczęście sprzyja. Ale jeszcze większe szczęście będzie, jak nie będzie dzisiaj padało. Jestem w ogóle w Maseru, czyli w stolicy. Stolica jest położona na 1500 metrów nad poziomem morza. Na ten kraj mówią, że to jest Mountain Kingdom, czyli królestwo w górach. Dlatego, że cały kraj leży na 1000 metrów, od 1000 do 3,5. Jak pojadę tam na wodospad, no to chyba będę już w tym najwyższym punkcie. W ogóle nie wiedziałem, jakiś czas temu znieśli wizy do Lesotho, także ja się przejmowałem, że będę miał przypał, że mogą mnie nie wpuścić. Ja się okazało, że wcale tej wizy nie potrzebuję. I przyjeżdżam, daję i paszport, ona mi oddaje. Kurde, co tak łatwo? Wbiła mi pieczątkę, witamy, wszystko. W ogóle bardzo mieli ludzie, bardzo uśmiechnięci. I mi mówi bez przypału, totalnie. Nie widziałem jeszcze ani jednego turysty. Wszyscy się ze mną witają. Żółwiki mi przebijają, uśmiechnięci. Ciekawie to będzie. Straszna szarowa jest w ogóle. O, patrzcie, jakie czapki sprzedają. Lesotho. Robią tu cały czas, jakbyśmy w Indiach byli. Cały czas. No topper. Dobra, mój hotel jest tam na górze. Muszę do niego jakoś dostać na skróty. Bo naokoło jest jeszcze ponad kilometr. Dobra, podobno tędy się da. Spytałem tych robotników, którzy idą przede mną. W ogóle świetne jest to, że tu każdy po angielsku mówi. Oczywiście swój język też mają. I taksówkarz mi powiedział, że tu mieszka 2 miliony ludzi, ale wszyscy są z tego samego plemienia. Także wszyscy mówią tym samym językiem. Bosoto się nazywają. Lesotho jest kraj, Bosoto plemię i mówią w języku też coś tam Soto, ale nie pamiętam początku. Tylko się zmienia pierwsze literki. Ale zaczął lać. Próbowałem stopa złapać, ale nie chcę się zatrzymać. Ciekawe dlaczego. Dziwna sprawa. W taką górę muszę iść, ale będzie ładny widok pewnie. No, zapowiada się ciekawie. Kasynko tu jest. Nie gram, nie pochwalam. No i chyba, że wiecie.
$5 albo 10 w Las Vegas. Dla zabawy to co innego. Jestem już w pokoju. Pięknie jest wanna. Łóżeczko duże. Dobra, mega zadowolony jestem. Jaki widoczek. Widoczek na miasto. A tam dalej, co widzicie już te tereny, to już jest Republika Południowej Afryki. Bo tutaj to miasto przylega już do samej granicy praktycznie. Granicą jest rzeka. Dobra, po paru godzinach zebrałem się z pokoju, tak mi się nie chciało, że szok po prostu. Kawka, muszę wypić i idę na miasto. Dobra, przyjdę na miasto, zobaczyć jak to wygląda. No i teraz akurat 16, także wszędzie pełno ludzi. Ale co do trąbienia tych taksówek tutaj, normalnie jak w Indiach, aż takie trochę drażniące. No młyn tutaj jest ogólnie mocny w samym centrum. Bardzo mi się tu nie podoba w tym mieście. Kompletnie. Jechałem teraz z taksówkarzem i powiem wam, że ludzie są tu tak mili, że jestem pozytywnie zaskoczony. Hello. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Co kogoś spotykam, to normalnie wszystko mi opowiada. Wszystko. Więcej niż bym chciał wiedzieć. Ale bardzo fajnie. No ja musiałem się zawijać, bo zaraz będzie taka ulewa. Już zaczyna padać. O, już burza się robi. Patrzcie tam. Dobra, na filmie tego nie widać, ale jest źle. Najważniejsze, że załatwiłem auto. Znaczy, nie mam go, ale mają mi go przywieźć. Przywiozą mi, później odbiorą sobie stąd. Idealny układ. Kasynka tu jest. O, jest spore. Siemanko, rozpoczynam kolejny piękny dzień dzisiaj. Bardzo fajnie mi się udało. Właśnie przyjechał samochód z wypożyczalni. Za taką piękną Toyotkę płacę 150 zł za wypożyczenie plus złotówkę za każdy kilometr. No i dobra, ja już ruszam, mam 2 godzinki jazdy, a później jeszcze kolejne 1,5 trekkingu. Kurde, porozmawiałem trochę z chłopakiem, który mi przywiózł samochód, ale oni tu mają lipę. Pomyślcie sobie, że oni co zarabiają $50 miesięcznie na przykład. Ale wypożyczenie samochodu dla nich mistrzowski biznes, dla mnie tragedia. Litr paliwa mniej więcej 4 zł. No i koniec asfaltu. Zaczynamy afrykańską przygodę. Lesotho. Ja mam nadzieję, że tak będzie tylko kawałek. Jadę właśnie na takiej jaskini, gdzie ludzie mieszkają. Także mam nadzieję, że to nie będzie tak cały czas. A później do miejsca, o kurde, afrycki. Gdzie miejsca, gdzie można pojeździć sobie na nartach. To jest naprawdę dla mnie niesamowite, że w Afryce jest kraj, w którym jest normalnie zima przez 3 miesiące. Ludzie przylatują tutaj specjalnie w góry, żeby sobie pojeździć na nartach, na desce. Są stoki narciarskie, kurorty. Nie, normalnie muszę to zobaczyć na żywo. Wiadomo, teraz śniegu nie ma, ale był przez czerwiec, lipiec, sierpień. I to tak jest, że tu jest taka zima mocna, że w górach dochodzi do -15, w mieście do 0. To naprawdę, jak na Afrykę, kosmos. Takie bardzo dobre nastawienie mam do tego kraju. O, czekajcie. Jakieś takie strasznie dobre nastawienie mam do tego kraju. Ludzie jak mnie widzą, machają, uśmiechają się, każdy miły. Co kogoś spotykam, co z kimś rozmawiam, to jest po prostu na maksa miły. Fajnie to, naprawdę spoko. Aż mu współczuję tym busem tutaj. A, da se radę. Dobra, teraz musimy kawałek przejść, żeby dojść do tej jaskini, do której idziemy. Tam są domy. W jednym nawet cały czas ktoś mieszka. Jeden pan. Jest to jedyny mieszkaniec tych jaskiń, znaczy tej jaskini i tych domów. Trochę więcej później wam opowiem o tych domach, jak tam dojdę. Ale ładnie to wygląda. Piękna kraina. Dobra, dochodzimy tutaj.
Możecie zobaczyć, te domy są właśnie 200 lat temu tutaj powstały. Jedno z plemieni się tutaj ukrywało przed napadami. Oczywiście te domy są co 6-12 miesięcy mają renowację po prostu, żeby się nie rozpadły. Jest tutaj jeden pan, który tu mieszka. No pomyślcie, 200 lat temu to zrobili, a jednak dalej ktoś tu mieszka. W jaskini, ale szczerze wam powiem, że ja jak oglądałem wcześniej to na internecie, to myślałem, że to jest hotel tutaj zrobiony po prostu. I to wygląda całkiem spoko, że mogłoby być hotelem. To plemię, które tutaj zamieszkuje, Lesotho, nazywa się Bosoto i mówią w języku Susoto. Okej, dobra, możemy wejść do środka i zobaczyć, jak to wyglądało. There's no problem, right? Yeah. Just one of those things that you always have. Oh, those cracks in there. Po prostu zrobiona jaskinia. It's where they joined the cave with the building. Tam w tym jednym domu mieszka cały czas pan. Nieźle, w jaskini se mieszka gościu. No ale dookoła piękne widoczki, osiołek idzie. Tutaj też możecie zobaczyć kawałek dalej chatki, typowo z strzechą na dachu. Ich mijałem dużo po drodze, jak jechałem przez góry. No, ten taki większy trochę. This is how it is. And here, this is where they used to hang the clothes. Okej. They use it as their wardrobe. And here, this is where they used to put their dishes and pots. They use it as a kitchen scale. Okej, to tak, tutaj była kuchnia, tutaj wieszali różne rzeczy. And here, this is where they used to put their important properties, just like medicine, jewelry, so that the kids will not be able to reach them. Okej. No tutaj kładli jakieś ważne rzeczy, takie jak lekarstwa, no i różne takie rzeczy. Tutaj ognisko się paliło i przygotowywało jedzenie. No i ogrzewało przede wszystkim. Ciekawe miejsce, żeby zobaczyć. Wiadomo, teraz zrobione pod turystów specjalne, solary porobione w domu, prąd mają. Także to jest inaczej trochę. O! Ale osiołek. Cały mokry, to musiał padać chyba przed chwilą. Jo! Oni to w ogóle wszyscy chodzą w takich kocach narzuconych. To jest takie typowo ich plemienia Bosoto, że mają bawełniane koce na sobie, jako tak jak wygląda jak peleryna. Czekajcie, przed chwilą tu chłopak schował się gdzieś. O! Wszyscy chodzą w czapkach zimowych. I każdy koc ma jakieś specjalne znaczenie, te wzory. Z takich ciekawostek. Dlaczego ten kraj jest wyjątkowy? No to, że można pojeździć na nartach, to na pewno. I to w Afryce. To jest bardzo wyjątkowe. Drugie, to jest jedyny kraj na świecie, który całkowicie leży powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, a tak naprawdę większość leży powyżej 2000, większość kraju. Taka średnia jest, powyżej 2000. Jest nazywane właśnie królestwem w górach. A dlaczego królestwem? Ze względu na to, że cały czas rządzi tutaj monarcha. Jest to jeden z nielicznych krajów w Afryce, gdzie dalej mają króla. Czekajcie, bo nie wiem, czy powiedziałem królestwie w górach, czy królestwie w chmurach. Miałem powiedzieć, że to jest nazywane królestwem w chmurach. Przez tak wysoko jest. Wjechałem do jakiegoś miasteczka. Właśnie przydrożne sklepiki tak wyglądają, że jest blacha, falisto i nic więcej.
jakieś małe interesy sobie ludzie prowadzą. Pytałem się jeszcze taksówkarza, czy... znaczy nie taksówkarza, tylko chłopaka, który mi wynajmował samochód. Jak tutaj jest z bezdomnymi, z biedą i tak dalej, no to powiedział, że oczywiście bieda jest. Z bezdomnymi, no raczej ciężko, no bo jest za zimno, żeby być bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym. No i to jest duży fakt. No. Wyjechałem do jakiegoś miasteczka, był znaczek, że będę mógł sobie tutaj zjeść. No jak grubo to jest. Ale piękne tereny się zaczynają. Same takie ładne góry. Ciekawe jak wysoko już jest, to muszę zaraz sprawdzić. Ale już pewnie ponad 2000 metrów. Ale w tym kraju jest pięknie. Znaczy nie mówię o miastach. Miasta to syf. Ale poza tym natura piękna po prostu. Wiecie, to tutaj się zaczęła teraz wiosna, bo zima się skończyła, czekać kiedy? Sierpień, wrzesień, październik. 2 miesiące temu się skończyła zima. I teraz wszystko tak pięknie, to jest takie zielone, wszystko kwitnie, no. W niektórych miejscach to normalnie jakbym przez taką Polskę jechał. No tyle, że ludzie tacy troszkę inni, inny kolor mają, ale podobnie. Ale już w takie ładne góry wjechałem. Już coraz lepsze widoki są. Jeszcze godzinka i będę na miejscu. ...42 km jeszcze mi zostały do Afryski Mountain Resort. Ale ta trasa jest to już tak przyjemna. Naprawdę kocham patrzeć na góry, w ogóle kocham po nich chodzić. W ogóle nie wiem co do gór, ilu z was wie, ilu nie. Ale mogę się już normalnie pochwalić oficjalnie, ponieważ dostałem permit, czyli dostałem zezwolenie na wejście na najwyższą górę Ameryki Południowej, czyli Aconcagua'ę. Jedną górę z korony ziemi. To już będzie moja druga. I jadę tam pod koniec stycznia. No i jakieś 2,5 tygodnia powinna wyprawa potrwać. Pomyśleć, że jestem w Afryce. Że ja tutaj był 2 miesiące temu, to bym sobie jechał, to tu wszędzie śnieg by był jeszcze. Ale by było piękne. No chyba kiedyś tu muszę wrócić właśnie w zimę, zobaczyć jak wygląda ten afrykański kraj, ta zimowa kraina. O, tak, afrykańska zimowa kraina. To też nie pasuje do siebie. No ale tak jest. Te góry są całe zasypane śniegiem przez 3 miesiące. Temperatury do minus 15 stopni tu sięgają w górach. Szok. Wow, patrzcie jakie tu wodospady. Ale się cieszę, że tu przyjechałem. Patrzcie jaki tam wodospad. No właśnie jestem na 2900 metrów. Ładnie. Tutaj góry dochodzą do 3400 coś. No i dojechałem do chyba najwyższego punktu na tej trasie. 3272. Kto by się spodziewał? Nie będę ściemniał. Oczywiście przyjechałem to na maksa nieprzygotowanym. Nawet nie wiedziałem co tu będę zwiedzał. Także zaskoczenie za zaskoczeniem. I to są właśnie fajne podróże. A nie, że wszystko zaplanowane i później wiecie co będzie. Nudy na budy. No już wiem gdzie dzisiaj zjem kolację.
w najwyżej położonej restauracji w całej Afryce. No i temperatura już jest 10 stopni. To w nocy będzie na pewno koło zera. No i patrzcie, tam przede mną stoki narciarskie normalnie. W Afryce. Człowiek całe życie normalnie się uczy różnych rzeczy. No szczerze dajcie znać w komentarzu. I nie mówimy o Kilimandżaro. To jest osobna opcja. Na Kilimandżaro na szczycie zawsze, no zawsze chyba zawsze jest śnieg. Ale nie mówimy o tym. Czy ktokolwiek z Was w ogóle przez chwilę mógł pomyśleć o tym, że w Afryce jest zima przez 3 miesiące, w miejscu, w którym jest temperatury do minus 15 stopni i możecie wziąć sobie narty, deskę i przyjechać tam na stoku pojeździć. Nikt na bank. I nie kłam. Okej, tak możecie zobaczyć, jak wygląda tu w zimie. Wszystko zasypane śniegiem. Every day is snow day. I właśnie od czerwca do sierpnia. No i tak, taki mam pokoik. Ciekawe, czy jest wanna. Pewnie nie. Jest. O, ale pięknie. Wanna, prysznic, wszystko jest. To już wiem, jak dzisiaj zmarznę, co będę robił. Oczywiście leżał w wannie. No, ale na początku wykorzystam to, że jeszcze jest dzień. Już 17. Czekajcie, takie jesteśmy w wysokości 3035. Idę się przejść po górach. Ciekawe, czemu biały narciarz. O, to jest pokazane, jak stok wygląda. Oni oczywiście też dośnieżają dodatkowo ten stok, żeby było na tyle śniegu, żeby można było jeździć. Ale serio, piździ jest nieprzyjemnie. To tak naprawdę. To w nocy to już w ogóle będzie. Ale nie, na szczęście mam taki, nie wiem, czy piecyk mogę powiedzieć, elektryczny, czy taką farelkę, ale będę mógł sobie grzać. Kto to wiedział zmarznąć w Afryce? Ostatni raz w Afryce zmarznąłem, jak zdobywałem Kilimandżaro, ale wtedy było minus 10, totalny wiatr, czyli odczuwalna była minus 20. Ojeju, wtedy to strasznie zmarznąłem. Jeśli nie widzieliście mojej wyprawy na Kilimandżaro, polecam zobaczyć. Dzień dobry. Non-stop. Musiałem już tabletkę teraz zjeść na jakąś przeciwbólową, bo tak zatoki bolą. I albo to jest początek choroby wysokościowej, albo po prostu od wiatru mi zawiało. Mega ciężko. Jest naprawdę masakra. Ona jest. Zaraz będzie słońce, to może trochę cieplej się zrobi. Bo jest naprawdę miazga. To jest sobie koniec. Tam na samym końcu, prawie tam, jest najwyższy punkt. Jeszcze tylko tam musimy dojść. A zejście też nie jest łatwe. Rozwaliłem. Jestem tu w tej restauracji, która jest najwyżej położoną restauracją w całej Afryce. No nie, jak jest śnieg, można sobie tutaj usiąść, podziwiać, jak ludzie zjeżdżają. Cudowną pogodę jest. Wcześniej rano piję kawę i ruszam w trasę. 6 godzin mam, żeby dojechać do miejsca, gdzie zaczynam trekking i idę na piękny wodospad.
na miejsce, które jest chyba najbardziej znane właśnie w tym kraju. Kawka na pewno zacięta. W nocy były 2 stopnie. A na szczęście pokoju było ogrzewanie. Tak, to by było nieciekawie. No i dojechałem do pierwszego miasta. Śmietnik jest niezły. Ja pierwsze, co tu się dzieje. Chyba jeszcze nie posprzątane po weekendzie. Nie po weekendzie, jaki bezsens. Dzisiaj jest niedziela, to powinno być posprzątane. Ale oczywiście i tak jest dużo lepiej niż było w Angolii. Angola to jednak jakiś śmietnik. Powiem wam, że naprawdę, że byłem zaskoczony. Myślałem, że po tym, co zobaczyłem w Mauretanii, jaki tam był syf, to myślałem, że Mauretania będzie zdecydowanie najbrudniejszym krajem w Afryce. No, okazało się, że ma dobrą konkurencję, jaką właśnie jest Angola. Ale i tak jeszcze pewnie trafię do gorszego miejsca. Niestety no, te kraje w tej głębokiej Afryce, no, niektóre są podobno masakra, ale to zobaczycie w przyszłym roku. Chociaż może jeszcze 3 zobaczycie w tym roku. Taki mam plan. Chociaż nie wiem, czy mam siłę wracać do Afryki. Serio. Zobaczymy. Wiecie, czym to różni się ten kraj od tego, którym byłem wcześniej, od Angolii? Tam każdy chciał ode mnie pieniędzy. Tutaj nikt. Ani razu jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś zapytał mnie o pieniądze. Nieważne, czy dziecko, czy ktoś biedny, czy policja na przykład. Teraz jadę już od prawie 2 godzin. 2 razy mnie zatrzymali, bo były blokady. Jak tylko widzieli, że jadę, cześć, uśmiechnęli się i jedź od razu. Nawet nie pytali nic. Także no, jest zdecydowanie inaczej. Dzisiaj niedziela, ludzie wystrojeni chodzą, ale co, to kraj chrześcijański. Anglicy tutaj przywieźli chrześcijaństwo. No i dzięki temu podobno, że ludzie tutaj poszli na to, Anglicy ich nie podbili przemocą, tylko po prostu się dogadali. To też jest takie ciekawe. Serio, nigdy bym się nie spodziewał, że ten kraj będzie taki ładny. Teraz cały czas jadę tak pięknymi terenami. Serio, gdybym mógł, to nagrywał cały czas, no ale to zaraz by was znudziło. No ale dla mnie to jest duża przyjemność tu jechać. Ostatnia prosta i dalej już będzie tylko trekking. Widzicie, jak tu z tymi kocami chodzą w kominiarkach wszyscy. Ciekawe, co oni mają z tymi kocami. Rozumiem, jak jest zimno, no ale teraz wcale nie jest zimno. To jest. Co tam, koniku? Dobra, coś się tu chyba zmieniło, bo płaciłem normalnie za wjazd. Miał być trekking 1,5 godziny. A ja tu normalnie podjeżdżam prawie pod ten wodospad. To jakby musiałem zapłacić, znaczy powinienem zapłacić 160 ich, czyli to jest około 32 zł, a że nie miałem, a karta nie działała, no to udało mi się za 22 zł. Jest! Zaoszczędziłem. Jestem rekinem biznesu prawdziwym. Ale tu będzie ładnie. No. To jest coś, ale muszę iść tam, na ten punkcik. Stamtąd to będzie petarda.
Wieje tak, że łeb urywa normalnie. Ale to nic. Tam jest tak warto iść. Jeszcze nie mogę doczekać, jeszcze kawałeczek. Z tym, jak ktoś mówił, że tu trzeba mniej więcej 1,5 godzinki poświęcić, żeby iść w jedną stronę i w drugą, no to wydaje mi się, że chyba jak się autobusem przyjedzie, to wtedy tak. Ale jak się jedzie autem, to dojeżdżacie tutaj aż do samego takiego ośrodka. Kawałeczek, idziecie na dół i jesteście. Wow. Dobra, wychodzę tutaj na chyba najlepszy punkcik, tak mi się wydaje. Żeby zobaczyć cały kanion od razu. No i tak, ten wodospad Malesunian, pewnie inaczej się to wymawia, 190 metrów. Jest jednym z największych wodospadów w Afryce. To jest niesamowite. No, ale powiem wam szczerze, że Lesotho zrobiło na mnie tak pozytywne wrażenie. Ja nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego kraju. Nic za nic. Kompletnie. Ja mówię, kurde, 3 dni, jak ja się tu będę nudził. A to tak piękne miejsca są. To jest tak niedoceniony kraj po prostu. Ja w ogóle się nie czuję, jakbym był w Afryce. Tutaj to się czuję, jakbym był w Islandii. Dużo bardziej. Tutaj jeszcze jest restauracja od razu. Także stwierdziłem, że jeszcze sobie zjem z tym pięknym widokiem. Typowy kapelusz i właśnie ten koc. Wiecie co, ja już doszedłem do tego. Tu jest zielono jak w takiej Nowej Zelandii. Teraz mi się przypomniało, że jak po Nowej Zelandii jeździliśmy, to było wszędzie tak zielono, takie górki. No, inna Afryka, totalnie inna Afryka. Takiej Afryki jeszcze nie widziałem i się cieszę, że zobaczyłem. Aj, patrzcie, jaki kamień spadł na drogę. Ja, mocna akcja. Czujecie to? Przecież taki spada, to samochód jest skasowany, a ze mną to nawet nie mówię, co się dzieje. No i tak, kończę ten dzień. Powiem wam jeszcze, co mi się przydarzyło. Naprawdę ten kraj jest wyjątkowym krajem i no i to naprawdę było niesamowite. Pożegnałem się już z chłopakiem od samochodu, w ogóle przegadaliśmy całą drogę, no zarąbisty chłop, opowiadał po prostu, no jak mają to przerąbane, jak pracuje 2 roboty, a szef mu i tak za jedną płaci tylko. I ogólnie bardzo fajny gościu, bardzo taki młody chłopaczek, 25 lat. Mówi, że właśnie jego marzeniem jest, żeby pojechać do pracy do RPA, no bo wiadomo, tam lepiej płacą i no większe możliwości mają ludzie. No i wszystko fajnie, żegnamy się, ja mu płacę tam za samochód, on pojechał, no i nagle po 20 minutach do mnie dzwoni, mówi: Piotrek, bo zapomniałeś za kaucję wziąć pieniądze, a to $300. Ja mówię, kurde, ja całkowicie o tym zapomniałem, dziękuję. Przywieziesz mi? On mówi, no spoko, przywiozę. Minęły 2 godziny, przywiózł mi $300. Specjalnie tutaj jechał, żeby mnie tu przywieźć, żeby być uczciwym, żeby oddać. No i jakoś mi się chciało odwdzięczyć, dałem mu $50. Tym bardziej, że wiem, że ile oni tu zarabiają i dla połowy ludzi $50 to jest miesięczna pensja, z tego co zrozumiałem przynajmniej. Bardzo był szczęśliwy. W ogóle myślał, że mu dałem 5. Podziękował mi, pojechał i zobaczył w samochodzie później, ile dostał. Pisał mi naprawdę i nagrywał się, że bardzo, bardzo dziękuję, że jest bardzo wdzięczny. No bo na pewno mu się to przyda. A wam, moi drodzy, jeśli mogę polecić, moja ucieczka, moja książka w tym miesiącu. Dużo osób z was będzie kupowało różne rzeczy. Jest Black Friday, także serdecznie polecam kupić tą książkę. Z każdej książki 5 zł będzie przekazane właśnie na cele charytatywne i jeden z tych celi już będzie w kolejnym odcinku. Także zobaczycie, co to będzie. Jutro lecę już do Zambii i zaczynam kolejną przygodę. I to już koniec mojej podróży po Lesotho.
Kraj niesamowitych gór, serdecznych ludzi i widoków, które naprawdę zostają w pamięci. Żegnam się z tym miejscem i ruszam dalej, w kolejną afrykańską przygodę, już z zupełnie innego kraju. Jeśli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić następnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!